Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy karpatkę z kremem budyniowym. I zaczniemy od kremu budyniowego, do którego potrzebujemy 1 litr mleka, 3 budynie śmietankowe bez cukru, 30 g mąki pszennej tortowej, 5 żółtek jaj, 150 g cukru, 200 g masła i 200 ml śmietanki kremówki 30%. Na gazie stawiamy sobie garnek z szerokim dnem, wlewamy 800 ml mleka i zaczynamy gotować. Jak mleko się gotuje, bierzemy sobie miseczkę, do której dajemy 5 żółtek jaj i mikserem ubijamy aż podwoją objętość. Wtedy dodajemy 150 g cukru. Możemy sobie zmniejszyć obroty miksera, żeby nie zasypać kuchni, a później znowu podkręcamy. I teraz ucieramy, aż nasze żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. Jak to się stanie? Dolewamy 200 ml mleka. Tu proponuję znowu obroty miksera zmniejszyć, bo się zachlapie kuchnia. I powolutku zwiększamy obroty. Mieszamy tylko, żeby składniki się połączyły. Dodajemy 30 g mąki pszennej tortowej. Też tylko wymieszajmy do połączenia się składników. I jeszcze 3 budynie śmietankowe bez cukru. Powoli partiami dodawajmy i mieszajmy. Nie będziemy Państwa zanudzać dosypywaniem budyniu, wszystko żeśmy wymieszali. A jak mleko się zagotuje, wlewamy do środka masę jajeczną z budyniami. Powoli, strumieniem mieszamy. Jak Państwo widzą, konsystencja już się zmienia, budyń zaczyna gęstnieć. Budyń musimy cały czas mieszać, żeby nic nam się nie przypaliło. I konsystencja znowu jest gęściejsza. Mieszamy cały czas i gotujemy, aż Państwo zobaczą takie bąble pary. O, tak jak u nas w tym wypadku. Wtedy wiemy, że budyń się zagotował i możemy go zdjąć z gazu. I teraz dwie opcje. Albo zostawią Państwo ten budyń w tym nagrzanym garku, albo przerzucą do innego naczynia, które jest chłodne. Wtedy budyń szybciej wystygnie, bo nie musi naczynie stygnąć. Myśmy zdecydowali się na drugą opcję, czyli do chłodnego naczynia przerzuciliśmy. A teraz nieważne od której opcji, tą z garku czy tą w miseczce się Państwo zdecydują, trzeba wierzch budyniu przykryć folią spożywczą, ewentualnie aluminiową. Chodzi o to, żeby na budyniu nie zrobił się korzuszek, on będzie przeszkadzał w uzyskaniu jedwabistego kremu. Taki przykryty budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia, a my zajmujemy się ciastem parzonym. Do niego potrzebujemy 300 ml wody, 170 g mąki pszennej, 150 g masła, 6 jajek, 1 łyżeczki proszku do pieczenia i szczypty soli. I znowu garnek na gazie. Wrzucamy do środka 150 g masła i powoli roztapiamy. Dolewamy jeszcze 300 ml wody i to łącznie nam się będzie roztapiać i łączyć. Jak się połączy i zagotuje tak jak Państwo tu widzą, dodajemy 170 g mąki pszennej i mieszamy. Cały czas mieszamy, powoli dodajemy, mieszamy. Łatwiej nam będzie rozmieszać, jeżeli damy to etapami. I teraz mieszamy i gotujemy do momentu, kiedy ciasto zacznie odchodzić od garka. Tak jak Państwo tu widzą. Państwu pewnikiem się łatwiej miesza niż mnie przed kamerą, ale myślę, że i Państwo i ja damy radę.
I takie ciasto, które już odchodzi, które jest takie szkliste, zostawiamy do wystudzenia. Kiedy ciasto całkowicie wystygnie, przerzucamy je do miski. Dajemy jajko jedno i mieszamy do połączenia się składników. Później drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Łącznie 6 jajek, ale po kolei. Po każdym mieszamy, żeby składniki się połączyły. W trakcie dodawania oczywiście jajek konsystencja ciasta będzie się zmieniała. A jeszcze szczypta soli i łyżeczka proszku do pieczenia. I teraz już wszystko mieszamy do jednolitej konsystencji, takiej gładziutkiej. Ciasto przygotowane, więc dzielimy je na 2 równe porcje. Przygotowujemy sobie foremkę o wymiarach 24 cm na 38 cm. Wykładamy papierem do pieczenia i jedną z porcji wykładamy do środka. Rozkładamy równomiernie po spodzie. Starajmy się nie odrywać łopatki, będzie łatwiej, bo papier nie będzie nam podchodził do góry. Ta warstwa nie jest gruba, ale myślę, że spokojnie, tak jak i mnie, Państwu też się ładnie to uda rozprowadzić i mniej więcej wyrównać. I taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół, pieczymy przez 25 minut do ładnego zbrązowienia góry. Robimy tak z pierwszym blatem. Po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika, z foremki, zostawiamy na kratce do studzenia i rozkładamy drugi, wkładamy do piekarnika, pieczemy i mamy 2 przygotowane blaty. Jak sobie wystygną te blaty, no bo oczywiście muszą wystygnąć, wracamy do budyniu. Budyń już nam całkowicie wystygł, zdejmujemy folię spożywczą z góry. On ma zwartą konsystencję, jak Państwo widzą. Bierzemy sobie miskę, do której dajemy 200 g masła, najlepiej pokrojonego w kosteczkę, wtedy łatwiej będzie utrzeć nam go na purzystą masę. I powoli partiami dodajemy wystudzony budyń. W trakcie dodawania budyniu konsystencja się zmienia tej masy. A na koniec, po wymieszaniu ostatniej partii budyniu, nie odkładajmy, tylko jeszcze wymieszajmy, żeby się jeszcze zmieniła konsystencja na taką jedwabną, gładziutką, troszeczkę pojaśnieje ta masa. I wtedy możemy dopiero odłożyć budyń i zająć się ubijaniem śmietanki kremówki. Śmietankę kremówkę 30% wyjmujemy bezpośrednio z lodówki, taką mocno schłodzoną i ubijamy na sztywno. Po jej ubiciu będziemy dodawać do naszej masy wcześniejszej. Też najlepiej partiami, łatwiej będzie to wszystko rozmieszać. Na koniec dobrze wymieszajmy. Odłóżmy mikser i możemy składać ciasto. Na spodzie jeden z upieczonych blatów, na który wykładamy nasz krem budyniowy. Wyłóżmy, rozłóżmy, wyrównajmy i przykryjmy drugim blatem. Lekko dociśnijmy, żeby się wszystko zespoliło. I tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki minimum na kilka godzin, żeby wszystko dobrze zastygło i połączyło się. A przed podaniem jeszcze cukier puder, rzecz obowiązkowa. Ciasto jest bardzo pyszne,
A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.